Nowy Jork to nie tylko słynne miasto, ale także cały stan w północno-wschodniej części USA. To właśnie w stanie Nowy Jork znajduje się metropolia o tej samej nazwie, która przyciąga ludzi z całego świata. Żyje tu ponad 8 milionów mieszkańców reprezentujących setki kultur i języków. Różnorodność i energia sprawiają, że Nowy Jork często nazywany jest stolicą świata. W tym vlogu zabiorę Was w podróż po jego wyjątkowych dzielnicach i społecznościach. Siemanko z Nowego Jorku. Piękny kamper zaparkowany. Nie wiem, czy możemy tutaj trochę tak stawać, ale idziemy właśnie szybko do Biedronki na zakupy. Musimy zrobić zakupy, ponieważ dzisiaj wieczorem wyjeżdżamy. Teraz zamknięte jeszcze. Może być otwarte, przed momentem napisane. A nie do innego sklepu. Jesteśmy na Greenpointie. Naprawdę tak fajnie nam się tutaj chodzi. O, tutaj jesteśmy koło biura podróży. Kiedyś naprawdę musimy zrealizować ten plan, żeby sobie tutaj wpaść, pomieszkać. Najpierw idziemy do Kiszki. Wędliny, mięso. Wczoraj było to zamknięte, także dzisiaj musimy wpaść, kupić jakieś dobre frankfurterki, jakąś dobrą wędlinkę. Wszyscy nas tu zapamiętali z ostatniego razu, jak jedliśmy kabanowski. Jaką kiełbasę chcesz? Do grilla czy co? Tak, no, tak. Na miejscu specjalnie kabanosa teraz? Nie. Weźmiemy na później. Na wynos. Kaszaneczkę paszetową. Dwie reklamówki kupione w Kiszce. Pysznych kiełbasek, wędlinek, kaszanki. Ojeju. Nie mogę się parówek. Wszystko. Normalnie się nie możemy doczekać tego normalnego jedzenia. Po tych 2 tygodniach jedzenia tego syfu tutaj, wreszcie normalne jedzonko. Bierzemy się za siebie mocno. I teraz jeszcze idziemy na resztę zakupów. No i jedziemy później na żydowską dzielnicę. Polski kościół. Misja, która jeszcze jest na dzisiaj, umyć auto. Wypożyczalnie, z której wczoraj wzięliśmy kampera, dała nam tak brudne auto, w ogóle go nie umyli. Twierdzą, że nie myją kamperów przed tym, zanim ktoś wypożyczy, ale ciężko mi to uwierzyć. Pewnie nam po prostu nie umyli. W Nowym Jorku mieszka ponad 1 milion Żydów, co sprawia, że jest to największa społeczność żydowska poza Izraelem. Najbardziej znane dzielnice to Williamsburg i Borough Park na Brooklynie, gdzie można spotkać wielu Hasydów w tradycyjnych strojach. Na ulicach działa setki koszernych sklepów, piekarni i restauracji, które przyciągają nie tylko lokalną społeczność, ale też turystów. Wiele rodzin w tych rejonach mówi na co dzień w jidysz, a dzieci chodzą do specjalnych szkół religijnych. To sprawia, że żydowskie dzielnice Nowego Jorku są unikalnym miejscem, gdzie tradycja wciąż jest żywa i widoczna na każdym kroku. No i dojechaliśmy na Williamsburg, czyli południową część dokładnie. To jest taka najbardziej chyba popularna dzielnica żydowska w Nowym Jorku. Nie żyje tutaj najwięcej ortodoksów, bo żyje w innej części, ale ta jest taka najbardziej znana z tego co wiem. Kiedyś tak to? Nie wiem, czy tutaj byliśmy. Patrzcie, napisy na autobusach. Dobra, z takich ciekawostek właśnie tutaj o tej społeczności, która tutaj mieszka, no to ci Żydzi tutaj osiedlili się tutaj dokładnie po II wojnie światowej. Było tak, że właśnie niektórzy zostali w Ameryce, a tam, gdzie utworzyli Izrael, no to tam ci byli głównie chyba z Anglii, z tego co pamiętam. Z Anglii, z Europy, to wtedy właśnie Anglia chyba zadecydowała o tym, czy Brytyjczycy dokładnie, zadecydowali o tym, żeby utworzyć właśnie państwo Izrael w Palestynie. Tutaj właśnie jest tak, że właśnie na Brooklynie jest ich tak bardzo dużo, szczególnie tutaj na Williamsburg, a także jeszcze na Borough Park. Tam pojadę później, wam pokazać. Tam można właśnie najwięcej tych ortodoksyjnych Żydów zobaczyć. Co jest ciekawe, jak pamiętam, jak byliśmy tutaj ostatnio, mówiliśmy, że strasznie tutaj brudno, strasznie te ulice są brudne. No i powiem wam szczerze, że wcale się to jakoś nie zmieniło, bo dalej jest bardzo brudno. Pojadę właśnie też później stąd na Borough Park.
to wam tam dopiero pokażę, jak ich bardzo wielu jest na ulicach. Właśnie tych ortodoksyjnych Żydów. Ich tam jest najwięcej. Największa podobno taka społeczność. Tutaj też jest jeszcze pomieszane, tutaj na Williamsburg. I to też widać po ludziach. I pamiętajcie najważniejsze. Nie każdy Żyd popiera to, co się dzieje w Palestynie. Ci ortodoksyjni Żydzi podobno są przeciwko temu, bo to co tam się wyprawia, to robią syjoniści. Ci, którzy tam po prostu mają w głowach tą walkę właśnie z Hamasem i tak dalej. Też mogę wam mniej więcej powiedzieć, jak to tutaj siedzieli w Nowym Jorku. Tutaj teraz właśnie, gdzie jesteśmy, czyli na Brooklynie żyje około 460 000 do pół miliona Żydów. Następnie na Manhattanie żyje coś około 300 000. No i później reszta już w tych innych dzielnicach. Pomyślcie sobie o tym, że tak jak na przykład tutaj wygląda teraz, to w czasach przedwojennych, to w środkowej Europie, w niektórych miasteczkach tak wyglądało też. Popatrzcie. Jedzie sobie pejsy po bokach, zawiewa wiatr. Jest też ciekawe, oni tutaj mają na przykład wszędzie kraty w oknach. Mają okratowane okna. Dodatkowo oni nie używają smartfonów. Przeważnie używają tylko starych tych telefonów takich z klapką. To też widziałem. To jest naprawdę taka mocno hermetyczna grupa społeczna. No tak można powiedzieć, to jedna taka z najbardziej zamkniętych i tradycyjnych grup społecznych. No i wiadomo, że dziś rządzą światem. Tutaj na Manhattanie właśnie, jak jest około 300 000, no to wiecie, robią naprawdę grube interesy. Grube. Dobra, żebyście też rozróżniali właśnie, o co w tym chodzi, co różni właśnie ortodoksyjnych Żydów z syjonistami. No to przede wszystkim ortodoksi żyją według tradycji. No, widzicie, no, jak się ubierają, jak wyglądają. Oni żyją właśnie typowo wobec religii i tego wszystkiego, co tutaj od wielu pokoleń jest. Co do syjonistów, no to jest ruch polityczny, który właśnie miał na celu, on był wytworzony w XIX wieku i miał na celu właśnie utworzenie takiego mocnego państwa Izrael. No i walki z tym, co tam się dzieje dla nich na terenie Izraela, ale tak naprawdę na terenie Palestyny. I co jest dla mnie najbardziej przerażające, to co się właśnie dzieje w Palestynie. Bo ze względu na to, że świat nie reaguje tak, jak powinien reagować. I każdy o tym doskonale wie, że nie reagują tak, jak powinni zareagować. Już dawno powinno się to tam skończyć, ale pieniądz rządzi światem i taka jest prawda. I wiecie, co jest jeszcze najsmutniejsze? To, że świat skupia się na przykład na tym, co się dzieje na Ukrainie. A to w porównaniu, co się dzieje w Palestynie, z tym, co się dzieje na Ukrainie, to jest naprawdę tylko 1 mały procent. Bo no, każdy widzi, ile osób tam dziennie ginie. Ile dzieci już zginęło. Ilu nawet ludzi z różnych dziennikarzy, którzy tam jeżdżą. Ostatnio przecież znowu była afera. Iluś tam dziennikarzy zginęło. Nie pozwalają, żeby świat o tym za dużo mówił. O, teraz też ciekawe, wyczytałem, że właśnie ci, co tutaj mieszkają, ta grupa, którzy nazywają się właśnie Hasydzi Satmar, to oni się sprzeciwiają syjonizmowi. Oni nie popierają tego, co tam się dzieje. Są tego dużymi przeciwnikami. Tutaj właśnie mają powiedziane, że oni się nie utożsamiają w ogóle z nimi i ostro krytykują to, co tam się dzieje. Teraz pojedziemy na Borough Park. To jest też miejsce, które jest właśnie tutaj najbardziej znane. Najwięcej jest tam ortodoksyjnych Żydów. Mamy stąd jakieś 20 minut drogi. Mamy teraz szybka przerwa na śniadanko. Żałujemy, że nie wzięliśmy więcej tej szyneczki. No ale jeszcze na szczęście
Poza tym, że tutaj była taka okazja, żeby pokupować, no to jeszcze będziemy oczywiście w Chicago, to będzie okazja i na pewno jeszcze w jakichś innych amerykańskich miastach też kupimy. Też będzie się tu całkiem przyjemnie podróżowało z dobrym jedzonkiem. Jak coś, to nie ma takiego sklepu na Phuket, a dużo ludzi kupuje, dużo Polaków kupuje tam mieszkania, więc nie żeby coś, ale bardzo chętnie byśmy robili zakupy w polskim sklepie na Phuket. Jak ktoś by chciał otworzyć, to bardzo chętnie. Będziemy wspierać. Dokładnie tak. Z takich ciekawostek to czytałem, że właśnie jak się urodził chłopiec, to w 8. dniu po urodzeniu już go brzezają. No ale wiecie, obrzezanie chłopca, a dziewczynki, tak jak w Afryce obrzezają, to jest znaczna różnica. Ponieważ u chłopca jest to ze względów takich na pewno higienicznych, nie jest to żaden problem dla niego, no a u dziewczynki wiadomo, już koniec przyjemności. No i dobra, jestem na Borough Park, czyli dzielnicy, gdzie mieszka tutaj najwięcej właśnie ortodoksyjnych Żydów. Zaraz wam powiem parę ciekawostek właśnie związanych właśnie z Żydami, z judaizmem. W judaizmie Żydzi modlą się 3 razy dziennie, ortodoksyjni Żydzi modlą się 3 razy dziennie. Rano, w południe i wieczorem. Najważniejszy taki zwyczaj cotygodniowy to jest oczywiście szabat, który trwa od piątku wieczorem do soboty wieczorem i wtedy mają zakaz pracy, zakaz podróżowania, zakaz używania elektryczności, także po zmroku w każdym domu będziecie widzieli, że jest tylko ciemno, chyba że po prostu palą sobie świeczki. Właśnie też jak byłem akurat wtedy byłem w Tel Awiw, tak, że wszystko było totalnie zamknięte. To jest właśnie w taki główny czas dla rodziny, żeby sobie odpocząć, no i dla modlitwy. W judaizmie mają jedzenie koszerne, czyli nie jedzą wieprzowiny. Mają specjalnie, jeśli już jest zabite jakieś zwierzę, to jest w specjalny sposób zabijane i przygotowywane. Nazywa się to dokładnie szachita. Możecie zobaczyć też u mężczyzn jarmurki, czyli to takie ich nakrycia głowy, te czapki. U młodych chłopaków, znaczy w sumie dobra, u starszych też, ale tutaj ortodoksyjni Żydzi noszą kapelusze czarne. Ale normalnie Żyda to możecie skojarzyć z tym właśnie, że ma tą jarmułkę. I to jest właśnie oznaka wobec szacunku wobec Boga. Tak, tutaj możecie zobaczyć dokładnie teraz facetów, którzy mają założone jarmułki. Właśnie tutaj pan też ma założoną, a tam dalej już ortodoksyjni Żydzi, którzy mają właśnie długie płaszcze, kapelusze, brody i pejsy. Tutaj możecie zobaczyć poniżej właśnie, jest pismo hebrajskie właśnie, jakie używają Żydzi. Mają ogólnie 22 literki i pisze się od prawej do lewej. Kobiety tutaj właśnie też w tej religii bardzo skromno się ubierają. Bardzo często też zasłaniają włosy, albo mają jakąś chustkę, albo po prostu zakładają peruki. Jak musi wyglądać szafa takiego ortodoksyjnego Żyda? Wyobraźcie sobie, wszystko takie same. Totalnie. Pewnie ma powieszone parę płaszczy, parę takich samych spodni czarnych, parę koszul białych, poukładane te same kapelusze. No chyba, że się po prostu czymś różnią, ale tak na pierwszy rzut oka wygląda, jakby było wszystko to samo. Tutaj też pana możecie zobaczyć w takiej czapce właśnie włochatej. Nie wiem, jak ona się nazywa, ale kiedyś jak mieszkałem w Londynie, tam też jest taka żydowska dzielnica jedna, no to tam właśnie wielu ich chodziło właśnie w tych czapkach. Niby Nowy Jork, a jednak jak przyjedziecie na te dwie dzielnice, które wam właśnie pokazałem, to zupełnie inny świat. Zaraz jedziemy przeprowadzić fajną rozmowę z chłopakiem, którego wczoraj poznaliśmy, który nagrywał właśnie tej teledyski dla gangu. Wczoraj z nim troszkę pogadałem. Opowiedział mi takie historie, że poprosiłem go, żeby ze mną nagrał właśnie taką rozmowę, żeby mógł trochę opowiadać o tym, co się tutaj dzieje, jak wygląda życie właśnie na ulicach wśród tych gangów.
jak ze sobą walczą i jak to teraz wygląda. Bo z tego co opowiadał, to się podobno znowu bardzo to zaostrzyło tutaj na ulicach. Także to będzie naprawdę bardzo ciekawy odcinek. Hey, look. Labels blowing up my line and got me missing calls. Told her you ain't gotta hit me till you licking balls. Feel like ZVF, baby, I be cooler than the mink weather. Make a Coke bottle, give me brain till I think better. Back up on my shit again, hanging out with Benjamin. Franklin got me No i przejechaliśmy tylko 2 ulice i już mamy welcome to Bangladesz. Sklepy z Bangladeszu, z Indii. Niesamowite. Pomyślcie, jedno miasto, tyle nacji różnych mieszka. W sumie, jak czytałem, no to na takim Queensie 180 różnych narodowości mieszka. W 160 różnych językach ludzie mówią. Niesamowite po prostu. Don't like to talk about that shit, I like to do it. So all these other niggas hungry going through it. You see me thumbing through these hundreds, getting to it. Przed nami World Trade Center. Moi drodzy, właśnie dostaję od Was wiadomości, że książki zaczęły docierać do Was. Właśnie możecie zobaczyć. Tutaj ludzie oznaczają, ja udostępniam. Także jeśli ktoś z Was dostanie książkę, wrzućcie na swoje social media, oznaczcie mnie, ja udostępnię. No i tym też bardzo mi będziecie pomagać. A jeśli ktoś jeszcze nie ma, to zapraszam serdecznie. Na dole znajdziecie link. Polecam kupić i już się nie mogę doczekać Waszych opinii. Wow, patrzcie, jaki fajny park zrobiony taki na wodzie. O, ale fajnie to wygląda. Kurde, Nowy Jork ma do siebie to, że tutaj po prostu ile by się czasu nie było, to i tak może być za mało, żeby zobaczyć wszystko to, co się chce zobaczyć. Dobra, teraz możecie zobaczyć trochę inny Nowy Jork. Jesteśmy na dzielnicy Jamajka. No i tutaj to mi już przypomina Londyn, miejsce, gdzie mieszkałem. Dzielnica, na której mieszkałem, właśnie wygląda bardzo, bardzo podobnie. Ale jak Ci się podoba taki Nowy Jork? Średnio bym powiedział. Tu bym nie chciała. No, chociaż może w dzień wygląda lepiej, ale wieczorem średnio. Ej, bo myślę, jak ten pokój się tak czaskał, a tutaj macie okna na przykład. Nie jest lekko, chociaż ja mieszkałem przy samym lotnisku i każdy samolot, który lądował na Heathrow, czyli to 45 sekund, lądował mi nad domem. Jak lądowały też 4 silnikami, to się normalnie ściany trzęsły. Ale słyszałem to tylko pierwsze 2 dni, później już się przyzwyczaiłem. 23:30, szybka przerwa na tankowanie. Jedziemy dalej, fajnie się jedzie akurat, także spoko. Chociaż troszkę padało przed chwilą. Zatankowany już? Kamperek. O kurde, co to się w trasie się chyba trochę zmieliło. 3 godzinki trasy jeszcze. Zobaczymy, czy się uda dojechać. No i jesteśmy w kolejnym stanie. Który to już zaraz? 6? 6 albo 7? Jestem właśnie w Maryland. Mamy jeszcze ponad godzinkę, żeby dojechać do Waszyngtonu. Nie wiem, co powiedziałem. W sumie nie chcę mi się jeszcze spać, że może się uda. Pierwsza w nocy, ale w sumie mocnej kawy się napiłem, jak byliśmy u naszej koleżanki. Także jakoś mi się jedzie dobrze. Dobra, jedziemy dalej, jeszcze godzinka 15 i będziemy w Washington DC. I zaczynamy dzisiaj od zrobienia prania. Troszkę to jest poplątany odcinek, ale no nie przejmujcie się. No,
Trzeba wszystko wybrać, bo za 2 dni zaczynamy rejs, trzeba być wszystko czyste. Płyn kupiliśmy, proszę kupiliśmy. I akurat w tym czasie powiedziałem sobie na zakupy. Czemu działa? Pojedziemy na zakupy, pojedziemy na siłownię, pojedziemy do kawiarni, trzeba wysłać jakieś rzeczy, jakieś materiały na filmy. Ogólnie dzisiaj mamy mocny dzień. Dużo roboty. Klimat tych pralni to jest też jak w tych takich amerykańskich filmach. Ile kosztuje pranie? $4 pranie, za dużą pralkę, a suszarka? Nie mam. Ile suszarka? Też powinien być koło tego. Nic koło tego. A takie same jak mamy w Tajlandii. O, identyczne, no. Ja mam system w ogóle. Tylko podróżnik zrozumie, jaki to jest piękny dzień prania, co? Najlepszy. Najlepszy ze wszystkiego. Macie nagle wszystko pachnące, No. a nie śmierdzi. Jak takie naładowanie baterii. Podróżnicze. Nowe życie. Akurat się udało, że mieliśmy pod pralnią Lidla, obok od razu siłownia. Wszystko załatwimy w jednym miejscu, po prostu idealnie. A to więc jeszcze AutoZone, to jeszcze kupimy tam rzeczy, które do samochodu potrzebujemy, jak takie kapsułki na przykład do toalety, żeby nie śmierdziało. Idealnie się sprawdzają. Jak zobaczyliśmy Lidla, to musimy skorzystać, bo będą fajne produkty przynajmniej. Europejskie. Tak. A ja nowe luzówce w klapeczkach, w kapcioszkach. Dobra, zakupy robimy. Toster trzeba wziąć, jakiś czajnik do gotowania wody. No i różne rzeczy. Powiem wam, że w tym kamperze, pod względem takich rzeczy, jakie mieliśmy w tamtym, to w tym jest słabiutko z wyposażeniem, ale tam pewnie dlatego, że na Burning Mana tak wyposażali dobrze. Zakupy na 2 dni. Jutro wieczorem już się musimy pakować na samolot. Ale nie, no więcej jest tam takich na dłużej rzeczy. Suszy się pranie, także czas wykorzystać trzeba dobrze i idziemy na siłownię. No, wejście na siłownię jest $20. A najlepsze, że jest teraz promocja, jak się podpisze kontrakt na rok, to miesięcznie wychodzi was 15. Dobre. Powiem wam, jaki trening robię na siłowni. Ja robię zawsze super serię. Robię 5 ćwiczeń. Na przykład klatka, od razu plecy, od razu biceps, od razu góra, brzuch, albo nogi, albo coś innego. Co trening sobie zamieniam. Każda seria ma 20 powtórzeń i 5 ćwiczeń robię od razu razem. Czyli cała seria ma 100 powtórzeń. Chwila przerwy i kolejna. I robię 5 takich serii. Zajmuje to około 35 do 40 minut. Później 5 minut troszkę się porozciągać. 45 minut bardzo dobry trening. Cały czuję się napompowany. Ciężary też staram się dobierać takie, że na pewno dał radę zrobić po 20 razy. Oczywiście za jakiś czas je zwiększam. No, mega dobrze to wchodzi. Polecam wam spróbować taki trening. Chłopaki z Upcars, dziękuję bardzo. Wbijajcie do nich na stronę. Importują samochody, piękne amerykańskie wozy możecie sobie sprowadzić do Polski. I nie tylko z Ameryki, też z dużo różnych innych krajów, z całej Europy, z Emiratów Arabskich, no z wielu krajów. Zapraszam na ich stronę, zobaczycie na ich Instagrama. Chłopaki są głównym sponsorem naszego wyjazdu, czyli po prostu pomogli nam załatwić kampery. Pokażę wam, jak wygląda tutaj. Teraz akurat sprząta Ala i robi śniadanko, jest 13. Robimy sobie, jak to się nazywa, Ala? Posprzerywane z polskiego sklepu. Dzisiaj paróweczki. Tutaj już Ala będzie gotowała. Do tego kanapki z łososiem, z serkiem. Tutaj troszkę macie burdel, ale to mniejsza z tym. Tak wygląda z przodu. Tutaj mamy na górze jeszcze dodatkowe łóżko, ale nie pokażę, bo tam mamy akurat walizki. Dopiero się rozpakowujemy, także nie chcę wszystkiego pokazywać. Mikrofala. Tutaj lodóweczka z polskimi produktami. I oczywiście z SFD też różne rzeczy fajne do jedzenia. Tutaj łóżko, no jeszcze zasypione, to nie będę wam pokazywał. Tutaj Piotr, czyli się ja. Tak wygląda łazienka, prysznic. Oczywiście już normalnie używamy toaletu, normalnie prysznica, wszystkiego. Wiecie, nie jesteśmy na pustyni, to już można normalnie korzystać. Tutaj się to już tak nie będzie wszystko grzało i śmierdziało. No, taki ładny kamper w szarych kolorach. No, ja jestem zachwycony.
Może trochę więcej wam pokażę, jak posprzątamy. Już musimy zrobić ładne zdjęcia. No. Ale świetnie. Powiem wam tak. Teraz za bardzo się nim nie zmęczymy. No bo jedziemy dzisiaj, w kolejnym odcinku zobaczycie czekajcie, w kolejnym? Nie w kolejnym. W kolejnym zobaczycie rozmowę z Polakiem, który pracuje dla gangów w Nowym Jorku. Bardzo ciekawa rozmowa, naprawdę bardzo, także od razu serdecznie was zapraszam. Pokażemy jeszcze raz, jak posprzątamy. Jeszcze raz, no mówiłem właśnie, że pokażemy, jak posprzątamy jeszcze raz, tak dobrze, ale chciałem wam po prostu tylko tak, żebyście zobaczyli, co się tutaj dzieje. No i później w poniedziałek zobaczycie Waszyngton, Biały Dom. Zawsze sobie chciałem zrobić zdjęcie przed Białym Domem. Niestety zwiedzać nie można, no bo teraz jest zakaz. I później lecimy w stronę Florydy. Mamy 15 godzin do Fort Lauderdale. Tam zostawiamy kampera. Lecimy rano do Puerto Rico i tam siadamy na statek i mamy 7 dni rejsu. Puerto Rico, Wyspy Dziewicze, Aruba, Bonaire i Curaçao. I wracamy z powrotem do Puerto Rico, zostajemy sobie tam jeszcze 2 dni, wracamy z powrotem na Florydę, no i jedziemy już dalej przez Stany. Rejs wyszedł całkowicie spontanicznie, ze względu na to, że mieliśmy po prostu płynąć do Haiti. Haiti jest teraz całkowicie zamknięte. Polowi udało się jeszcze wjechać, teraz już podobno nie da się wjechać. Jak wiadomo, Haiti zostanie moim ostatnim krajem, który będzie w Ameryce Południowej. Także chciałem tam bardzo popłynąć, bo ze względu na to, że na rejs można popłynąć, bo się płynie na jedną wyspę, która należy do Haiti. Ale dostaliśmy wiadomość, że niestety odwołują i zamieniają na inny. No i bardzo nam to nie pasowało, bo zamienili na rejs, gdzie już byliśmy. No i powiedzieli, że mamy możliwość wymiany jeszcze na to, żeby sobie popłynąć na taki rejs, który właśnie płyniemy. Zaproponowali nam fajnie to, że możemy zwiedzić te wyspy. Z tych 5 wysp 4 nie widziałem, także jestem zachwycony, ale nie widziałem 5, także szykują się mieli wakacje. No dobra, kończymy ten odcinek tutaj. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Pamiętajcie, że lecimy po 1 000 000 już niedługo do tego, żebym po prostu cieszył się moim sukcesem, naszym wspólnym sukcesem. Bo to, że ja podróżuję, że Grzesiu robi te znakomite filmy dla was, po prostu Grzesiu to jest taka wisienka na torcie tego wszystkiego, co ja robię. Bez niego na pewno bym sobie nie dał rady. Na pewno bym nie osiągnął tego, co osiągnąłem, także bardzo doceniam, bardzo dziękuję. Wszyscy ludzie, którzy po prostu doceniają moją pracę, doceniają to, co robię, chcą oglądać moje podróże wojownika. Dziękuję wam bardzo. Naprawdę wam dziękuję, bo bardzo się z tego cieszę. Dziękuję firmom, które mnie wspierają w tych moich podróżach. Dziękuję ludziom, którzy właśnie robią coś, żeby te podróże były bardziej możliwe, żeby były fajniejsze, żeby było mnie na nie stać. Bo podróżowanie nie jest za darmo. Tak to wygląda. Dzięki wielkie jeszcze raz. Także zostawcie subskrypcję. Możecie mnie w tym wesprzeć właśnie, żeby nacisnąć ten przycisk na dole. Jeszcze coś ponad 60 000 i będzie 1 000 000. Będzie złoty znaczek od YouTube. Mam nadzieję, że uda się to jeszcze podczas naszych podróży po Stanach Zjednoczonych. Dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Myjemy śniadanko i zbieramy się do centrum Waszyngtonu troszkę pozwiedzać. Pozdrawiam serdecznie.